Tydzień temu rozpoczęliśmy podróż przez najczarniejsze czeluście ludzkiej natury i dziś będziemy ją kontynuować. W dzisiejszym odcinku wejdziemy do środka mieszkania przy prospekcie Pionierskim 53 i przeprowadzę Was przez to piekło. Ale oczywiście ostrzegam, będzie obrzydliwie. Zaczynamy drugą część opowieści o Aleksandrze Spiesivciewie, rzeźniku z Nowokuzniecka, kanibalu, który przeraził cały świat. Tu Agata i zbrodnia, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Jak zawsze na początek chciałam Was prosić o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, włączyli wszystkie powiadomienia, żeby Was odcinki nowe nie ominęły. Jak macie ochotę, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawicie jakiś komentarz, uwielbiam je czytać. Oraz możecie zawsze wspierać moją tutaj twórczość, możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli słuchacie mnie na Spotify, możecie wesprzeć mój kanał, jeżeli słuchacie mnie na YouTube. Oraz oczywiście możecie postawić mi kawę. Link zawsze będzie w opisie pod odcinkiem. Ok. Naturalnie zachęcam do wysłuchania poprzedniego odcinka, zanim zaczniecie słuchać tego, ale pokrótce przypomnę Wam, o czym opowiadałam tydzień temu. Aleksandr Spiesivciew przyszedł na świat w Nowokuzniecku w 1970 roku w rodzinie górnika i opiekunki szkolnej. Jego życie naznaczone było cierpieniem i patologią od pierwszych dni, ponieważ ojciec, alkoholik i tyran, znęcał się nad rodziną, a najbardziej upodobał sobie jego starszą siostrę Nadię, którą wykorzystywał seksualnie od czasu, kiedy miała zaledwie 1 roczek. Taki początek sprawił, że Aleksandr stworzył sobie w głowie obraz kobiet, które są gorsze od niego. Mają służyć i nie należy się im szacunek. Szedł przez życie, wierząc w to wszystko, co doprowadziło do tego, że zaczął znęcać się nad kobietami właśnie, a ostatecznie je mordować. Jego produktywność była zatrważająca, ponieważ pewnego dnia w rzece Aba znaleziono 32 części ciał ludzkich, należących do dzieci i nastolatków, co uruchomiło wielki pościg za mordercą. Był on chaotyczny i zaprowadził śledczych aż 3,5 tysiąca kilometrów od Nowokuźniecka do Togliatti, gdzie milicja była pewna, że znalazła idealnego podejrzanego. Zacznijmy więc dzisiejszy odcinek. Sprawa była naprawdę poważna. Złapano Ryłkowa, który przesłuchiwany był nadal pod kątem swojego udziału w działalności w Nowokuźniecku. Śledczy przeanalizowali nagranie z przesłuchania z eksperymentu śledczego. Czekali, aż zacznie opowiadać o tym, jak traktował dzieci w Nowokuźniecku, ale Ryłkow milczał. Zaledwie kilka dni później śledczy poinformowali, że dzień wcześniej w Nowokuźniecku zaginęły kolejne 3 dziewczyny. Głowa jednej z nich została niedaleko odnaleziona. To właśnie ostatecznie odcięło Ryłkowa od śledztwa na Syberii. Nie mógł być w 2 miejscach w tym samym czasie. Powstał więc rozpruwacz z Togliatti i zaczął żyć swoim życiem. Choć jego postać i pościg za nim zazwyczaj zajmują dużo miejsca podczas omawiania przypadku Spiesivciewia, nie miała w sumie aż tak kluczowego wpływu na syberyjskie dochodzenie. Przytaczany przeze mnie już kilka razy serial Kryminalna Rosja ukazał ten crossover naprawdę dobrze, ale większość rosyjskich źródeł tylko wspomina, że Ryłkow brany był pod uwagę, a nie, że był głównym podejrzanym. Milicja z Nowokuźniecka nadal miotała się jak kurczak bez głowy, biegający wokół pniaka. Nie było żadnych nowych informacji, ani jednego tropu, który mógłby do czegokolwiek doprowadzić. Chwilowo nie pojawiły się żadne nowe ciała w rzece, a poszukiwania i patrole nie przyniosły rezultatu. Ale Sasza nie próżnował, bo w czerwcu, lipcu i sierpniu 1996 roku Spiesivciew zamordował i poćwiartował w swoim mieszkaniu kilka kobiet, dziewcząt i jednego mężczyznę. Nie ma szczegółów tych zbrodni poza kilkoma wzmiankami, że w tamtym czasie ofiarami była kobieta o imieniu Nadzieżda, która miała 40 lat, oraz Walentin, 35-latek. Dokładnie w czerwcu.
W lipcu dorwał Natalię Jurjewne Wojnową, natomiast sierpień zamknął Galiną Anatoliewną Szataliną oraz Olgą Waleriewną Ćwietkową. W tym miejscu zaznaczę, że późniejsze zeznania Spiesivciewa oraz jego słynny dziennik, o którym będę wam opowiadała później, nie zawierały nigdy informacji na temat Waleriana, czyli tego 35-latka. Jednak w oficjalnym raporcie milicyjnym to imię się pojawia. Ich szczątki odnaleziono również w rzece Aba. Ale choć ciał było coraz więcej, syberyjska milicja, ani ta z Moskwy, która włączyła się do śledztwa, nadal nie wiedziały, jak trafić na jego ślad. Tego, który najwidoczniej nie jest człowiekiem, tylko jakimś wynaturzeniem. Ale co się dziwić, jak Sasza prawie wcale nie opuszczał mieszkania, gdzie dokonywał swoich zbrodni. Wszystko miał podane na tacy, bo mamusia przyprowadzała mu ofiary, a potem się ich pozbywała. Współpraca idealna, bo nikt nie podejrzewał poczciwej Ludmiły, która pracowała w sądzie razem z córką, a na pół etatu dorabiała sobie będąc opiekunką w miejskim przedszkolu. Czujecie to? Ciekawe, co czuli i myśleli rodzice tych dzieciaków. Jak wszystko się rypło i wyszło na jaw, jaki miała udział w zbrodniach syna. Jajks. Ale czy tylko to sprawiło, że ta drużyna unikała wykrycia? Oczywiście, że nie. Ludmiła i jej córka Nadia miały wgląd w dokumenty sądowe, ale również we wszystko, co związane było ze sprawą maniaka. Więc w sumie, mimo że wielu tropów nie było, kobiety doskonale wiedziały, co się święci, czy danego dnia brzeg rzeki będzie obserwowany i tak dalej. To była wielka przewaga nad śledczymi, co pozwalało na bezpieczne pozbywanie się poćwiartowanych ciał. A sam Sasza wcale się nie ograniczał. Lata nadużyć i konfliktów wytresowały sąsiadów do tego stopnia, że nikt kompletnie nie reagował na to, co się dzieje za drzwiami mieszkania numer 357. To, że siedział w tym przedsionku piekła sam, o ile nie miał gości, sprawiało, że jego myśli nie przestawały gonić w niebezpiecznych kierunkach. Mieszkanie, które było niezłym chlewem, zaczęło zapełniać się plakatami z nagimi kobietami, sposób na to, żeby zaspokoić rosnące potrzeby Saszy. Ale i to kiedyś przestało wystarczać. Dlatego padło polecenie. Przyprowadź mi dziewczynę. A Ludmiła spełniła je bez słowa sprzeciwu. Po południu 24 września 1996 roku poszła na łowy. Tego dnia trzy przyjaciółki, Nastia, Żenia i Ola, które wspólnie przebywały w szpitalu w Nowokuźniecku, spotkały się na oddziale. Zgodnie z dokumentami sądowymi wszystkie trzy miały zapalenie błony śluzowej żołądka. Ich stan nie był ciężki, dlatego wieczorem postanowiły pójść do sklepu, kupić baterię do małego magnetofonu. Wiem, że pewnie większość już zapomniała, że muzyka nie była aż tak dostępna kiedyś, a my teraz znajdujemy się w 1996 roku. Choć w sumie moi słuchacze w dużej części są bardziej w moim wieku, więc pewnie jednak pamiętacie. W każdym razie dziewczyny wyszły, ale nie doszły do celu, bo po drodze spotkały starszą kobietę, która stała samotnie oparta o ścianę kiosku. Miała ze sobą siatki pełne zakupów. Nastia, Żenia i Ola szybko podeszły i zapytały, czy mogą pomóc. Na co staruszka szybko, ciepło się uśmiechnęła i powiedziała, że kiepsko się poczuła i chyba nie da rady wejść z zakupami do domu. Mieszkała niedaleko, zaledwie kilka kroków stamtąd, przy prospekcie Pionierskim 53. Dziewczyny nawet się nie zastanawiały. Zabrały siatki i babeczkę pod rękę i poszły wesoło trajkocząc. Kiedy wjechały windą na górę i stanęły przed mieszkaniem numer 357, nie wiedziały jeszcze, że dwie z nich żywe go nie opuszczą. Bo miłą babcią była Ludmiła Jakowlewna Spiesivcewa, a drzwi otworzył potwór we własnej osobie, czyli jej synek, Saszka. Kiedy dziewczyny weszły, pamiętam to wyraźnie. Mój pies natychmiast ugryzł jedną z dziewczynek. Pozostałe krzyczały, a on natychmiast ugryzł je również. Dziewczyny płakały, chociaż nie ugryzł tak mocno. Zamknąłem je wszystkie trzy w łazience. Krzyczały jeszcze głośniej, ale gdy tylko zamknąłem drzwi i psa, zrobiło się zupełnie cicho. Tak własnymi słowami opisał to Aleksandr podczas jednego z wielu przesłuchań. Wszystko, co wydarzyło się później, to istne piekło, które trwało aż miesiąc.
Z trzech dziewcząt przeżyła tylko 15-letnia Ola Galcewa. Cały świat widział jej przerażoną, skatowaną twarz i te pełne krwi oczy, patrzące z wyrazem nieopisanego strachu, i jej cichy głosik opowiadający całą historię i odpowiadający na pytania milicjantów. Opisała wszystkie horrory, których musiała doświadczyć każdego dnia. Przytoczę jej dokładne słowa, ale trochę później. Przejdźmy do dnia 24 października 1996 roku. Dnia, w którym wszystko się skończyło. Bądź zaczęło, zależy jak na to spojrzeć. Jak w większości przypadków cała sprawa wyszła na jaw przez przypadek. Mianowicie w bloku przy Prospekcie Pionierskim wysiadło ogrzewanie, a późny październik na Syberii to nie są żarty. Szybko przysłano ekipę do naprawienia problemu. Nie trzeba było długo szukać przyczyny, przynajmniej tak uznano, bo na 9. piętrze pod drzwiami z Piesowciewa była wielka kałuża wody, a ekipa naprawcza zdiagnozowała problem. Pękła rura do podawania ciepłej wody. Tylko najwyższe piętro było pozbawione ciepła, więc należało naprawić problem, aby reszta bloku nie ucierpiała. To nie był pierwszy raz, kiedy mieszkanie 357 sprawiało problemy. Wiemy już, że sąsiedzi nienawidzili Saszy, ale również się go bali, więc nikt nic nie robił. Ale ostatnimi czasy było wyjątkowo ciężko. Głośna muzyka, wrzaski, smród większy niż wcześniej. Melina pełną gębą, a każdy dostawał rykoszetem. Więc teraz, jak się okazało, że to u niego w domu powstał problem, każdy szykował się na awanturę. Wiedząc, co czeka ekipę naprawczą, kilku sąsiadów nastawiło się na burdę i przyłączyło się. Przełknęli strach i postanowili wesprzeć nieświadomych nadchodzących kłopotów mężczyzn. Dzwonili i dzwonili, a tu nic, zero odzewu. Ale to akurat było normalne. Zawsze tak to wyglądało, taki wielki środkowy palec. Mogło go oczywiście nie być w domu, ale to raczej mało prawdopodobne, bo on praktycznie nigdy nie wychodził. W trakcie jak atmosfera się zagęszczała, sąsiedzi trochę jakby zagrzewali się do boju, bo zaczęto między sobą wymieniać się zdaniem na temat lokatorów tego mieszkania. Wiecie, trochę się nakręcali, serwując najgorsze doświadczenia ze Spiesivciewami w roli głównej. Plus byli w sumie mega ciekawi, co kryje się za drzwiami numer 357. To było już trochę mityczne miejsce. Nikt nie miał wglądu w nie praktycznie od początku, jak tylko zamieszkali w nim w 1974 roku. W czasie, kiedy tusza się nakręcała, ekipa od ogrzewania opuściła budynek. Uznano, że teraz to już hydraulik musi pomóc, bo oni zrobili wszystko, co obejmowało zakres ich obowiązków. Naprawili węzeł grzewczy, ale rurę musiał wymienić ktoś inny. Wezwano więc speca od rur i podjęto bezprecedensową decyzję. Skoro nie chce otworzyć po dobroci, to oni wejdą siłą. W końcu konsekwencje mogą ponieść wszyscy mieszkańcy. Później będą się użerać ze wściekłym Saszą. Nie trwało to długo. Raptem godzinę po tym, jak hydraulik przyjechał na 9. piętro, mieszkanie zostało otwarte. Sekwencja zdarzeń była dość skomplikowana i składałam ją sama z wielu wersji. To jest moja linia czasową, jaką udało mi się stworzyć. Mam nadzieję, że wszystko się zgadza. Zaryzykuję więc i przedstawię krok po kroku, jak odkryto horror z Prospektu Pionierskiego. Po tym, jak zamek puścił i drzwi się otworzyły, buchnął smród. Znany już od dawna, ale z intensywnością tak potężną, że wyciskał aż łzy z oczu. Wszyscy stali zastanawiając się, co robić. Pierwsza przełamała się jakaś kobieta w średnim wieku, która łokciami rozpychała się, żeby wejść do środka. To, co rzuciło się w oczy poza smrodem, to sterty śmieci. Wszędzie. Korytarz był trudny do przebycia. Zawołała Saszę, ale nie odpowiedział. Z zewnątrz słychać było bulgotanie wody. Ludzie stojący na korytarzu czekali. Nie wiadomo w sumie na co, ale zapewne na nic dobrego. Tyle, że kiedy usłyszeli wrzask i zobaczyli bladozieloną twarz sąsiadki wybiegającą z środka, nie spodziewali się tego, co usłyszą. I to nie jest jakieś tam stwierdzenie powtarzane często, żeby podnieść dramaturgię chwili i żeby się tego dobrze słuchało.
Późniejsze zeznania osób przebywających pod drzwiami Spiesivciewa potwierdzały, że choć wiedzieli, że jest nienormalny, że już kiedyś zamordował i że z mieszkania coraz dobiegają wrzaski, i tak nie spodziewali się tego, co tam było. Bo umysł ludzki jednak nie przyjmuje z góry, że takie potworności mogą się tak naprawdę dziać. No dobra, to co z tą odważną sąsiadką? Podobno wybiegła z mieszkania wrzeszcząc, że w środku jest pełno ciał. Zmyła się gdzieś, ale reszta stała dalej. Kolejna babeczka spróbowała swoich sił, bo nadal nie dochodziło do nich, że to, co powiedziała przed chwilą pierwsza, odważna, to prawda. Chwila ciszy, wrzask, a później wybiegła i od razu zwymiotowała na korytarzu pod nogi reszty gapiów. Wiecie, raz to można uznać, że może jednak ktoś się pomylił. Drugi raz taka gwałtowna reakcja to już nie przypadek. Wezwano milicję. Nikt więcej nie odważył się wejść do środka. Ale słuchajcie tego. Podczas rozmowy z dyżurnym nie uwierzył on temu dzwoniącego. No bo, że niby jak, że w mieszkaniu pełno trupów, to pewnie jakieś jaja. Więc zajęło im aż 2 godziny, zanim ktoś pofatygował się na miejsce. Ale kiedy przyjechali i zobaczyli, co tam się odwala, sami żygali dalej niż widzieli. Wezwano wszystkich, techników, patologów, wszystkich. I zaczął się cyrk. To jest wersja, jaką udało mi się sklecić z wielu doniesień. Już wam o tym wspomniałam, ale jest oczywiście wersja inna, alternatywna, nazwijmy to. Jest to wersja najbardziej znana, bo padła ona w serialu Kryminalna Rosja. Jest ona okraszona wystąpieniami władz i służb, co dodaje jej powagi i wiarygodności. Ale jest ona również forsowana, moim zdaniem, ponieważ w pewnym sensie sankcjonowała otwarcie mieszkania bez zgody właściciela. Już tłumaczę, o co chodzi. Zgodnie z tą wersją, która jest bardzo w sumie podobna, oprócz kilku istotnych szczegółów, w budynku 53 zaplanowano konserwację ogrzewania. Pracownicy zakładu energetycznego sprawdzali po kolei wszystkie mieszkania, aż dotarli do tego pod numerem 357. Na 9. piętrze nikt nie odpowiedział na dzwonek. Chwilę odczekano, potem zaczęto pukać bardzo intensywnie do drzwi, aż rozległ się głos. To był sam Spiesivciew. Odmówił otwarcia drzwi i twierdził, że jest zamknięty w mieszkaniu z powodu choroby psychicznej i nikt nie może do niego wchodzić oprócz jego mamy, której teraz nie ma, więc on im nie otworzy. Ale nie było takiej opcji, trzeba było sprawdzić instalację i koniec. Jedynym sposobem, aby dostać się do mieszkania, było włamanie, ale żeby wszystko odbyło się zgodnie z procedurą, wezwano chyba kogoś takiego jak u nas dzielnicowy, żeby był przy otwarciu drzwi. W tej wersji to oni znaleźli ciała w mieszkaniu Saszy. Moim zdaniem pierwsza wersja była tą prawdziwą. Nie obrażając nikogo, Rosja to nie jest kraj, który kojarzy się z przestrzeganiem procedur i takich tam wszystko szło na żywioł, przynajmniej ja tak to odczuwam. Więc władowanie się na pałę ciekawskich sąsiadów jakoś tak bardziej mi pasuje. A wersja z przyjaznym, pomocnym milicjantem brzmi jak próba usankcjonowania nielegalnego wywalenia drzwi bez zgody właściciela. I potem, jak odkryto zawartość mieszkania i wiedziano, że będzie lipa, jak nie będą mogli skorzystać z dowodów tam zebranych, bo procedury poszły się jebać, wymyślono tę grzeczniejszą wersję. Jakby nie było, mieszkanie otwarto i nareszcie odkryto jego zawartość. Prokurator, milicjanci i inne służby dobrze opisali wnętrze w momencie pierwszego przeszukania. Posłuchajcie tego, co powiedział prokurator. Właściwie to było to samo mieszkanie, co wszystkie inne w tym mieście. Kiedy wchodziło się do korytarza, sprawiało ono wrażenie przyjemnego i przytulnego. Pierwszy pokój po prawej stronie to salon. Na początku w pokoju nie było nic podejrzanego. Dziewczyna leżała na sofie, przykryta kocem. Jej twarz była zmasakrowana. Następny pokój po lewej stronie, do którego weszliśmy, był prawdopodobnie sypialnią. Był umeblowany szafą i podwójnym łóżkiem, a poza plakatami z półnagimi dziewczynami wiszącymi na ścianach nie było nic szczególnego. Smród w mieszkaniu stawał się coraz bardziej intensywny. Weszliśmy do kuchni i początkowo nie zauważyliśmy tam niczego niezwykłego.
Było czysto i schludnie. Na stole stały tylko naczynia ze śniadania. Na podłodze stało kilka dużych garnków z pokrywkami. Nie zauważyliśmy żadnych czerwonych plam w sypialni ani na korytarzu, ponieważ wszystkie ściany były pokryte plakatami. W końcu weszliśmy do łazienki. Tutaj znaleźliśmy w wannie świeże części ciała w różnym stadium rozkładu. Płytki w łazience były zachlapane krwią aż po sufit. Wydawało nam się, że weszliśmy do małej rzeźni. Przed łazienką stały duże, zamknięte wiaderka. Kiedy je otworzyliśmy, zobaczyliśmy, że były wypełnione na wpół rozłożonymi organami. Teraz zrozumieliśmy, co musiało się wydarzyć w tym mieszkaniu i rozpoczęliśmy dokładniejszą inspekcję. Przeszukaliśmy salon. Na początku zdaliśmy sobie sprawę, że dziewczyna leżąca na sofie w salonie była poważnie ranna, ale wciąż żyła. Nie zareagowała, tylko patrzyła na nas. Była bardzo przestraszona. Jej twarz była pokryta siniakami. Na głowie miała kilka dużych ran ciętych. Wezwaliśmy karetkę. Natychmiast zabrali dziewczynkę do szpitala. Po dokładnej inspekcji wszystkich pomieszczeń odkryliśmy w kuchni 2 wiadra na wpół rozłożonego mięsa mielonego. Na korytarzu stała miska na jedzenie z odrobiną świeżego mięsa. Jednak nie znaleźliśmy psa. Najwyraźniej zabrali go lokatorzy mieszkania. W lodówce w kuchni były na wpół puste pojemniki. Znaleźliśmy zakrwawione siekiery i słoiki z mięsem w całym mieszkaniu. Piły były wszędzie. Piekielny smród zwłok był prawie nie do zniesienia, mimo że natychmiast otwieraliśmy wszystkie okna, gdziekolwiek się znajdowaliśmy. Szukaliśmy wszędzie i znaleźliśmy dzieci, które prawdopodobnie zostały zabite, a także ubrania dziewcząt, które kiedykolwiek zostały zwabione do tego mieszkania. Nawet ich skromna biżuteria znajdowała się w jego szafie. Znaleźliśmy pierścionki, naszyjniki i kolczyki. Każdy element biżuterii miał upiorne znaki i dokładny opis. Był tam magazyn z dziecięcą pornografią, który sam stworzył ze zdjęciami swoich torturowanych ofiar. Starannie rysował ich genitalia i podpisywał każdy rysunek imieniem dziewczyny. Prowadził zapiski, jak często je gwałcił. Tak, prowadził dziennik wszystkich swoich przestępstw. Znaleziono stosy zdjęć pornograficznych. Na każdym z nich nie było widać głów dziewcząt. Inne części ciała były dla fotografa ważniejsze niż twarz. Zabezpieczyliśmy nie tylko zdjęcia poszczególnych dziewczyn, ale także zdjęcia przedstawiające do 10 dziewcząt na jednym zdjęciu w sposób wyraźny. Wiem, że ten fragment był długi i okropny, ale tylko dokładne słowa prokuratora oddawały zadość tego, co tam widzieli. Ta myśl, że słyszymy to dokładnie tak, jak było, bez dodawania niczego z zewnątrz, surowa, prawda? Muszę tu w tym miejscu zaznaczyć, że wersja prokuratora różni się zdecydowanie od tego, co mówili sąsiedzi, co zastali w mieszkaniu po wejściu. I chciałam o tym tutaj wspomnieć, bo jest to dość istotne, że często spotykałam się z takimi właśnie rozbieżnymi wersjami, ale myślę, że warto każdą przytoczyć. Po zakończeniu pierwszych oględzin i odnalezieniu dziewczynki, którą zabrano już do szpitala, przyszła pora na ekspertów kryminalistycznych, a mieli naprawdę pełne ręce roboty. Większość rzeczy została powoli skatalogowana, ponumerowana i zabrana w pudłach do laboratorium. Inne rzeczy, jak garnki pełne mięcha, elementy łazienkowe pokryte czerwonymi plamami i inne makabryczne rzeczy, wsadzono w wielkie kosze i przykryto prześcieradłami, aby gapienie nie mieli wglądu. I tak wiadomość o znalezieniu rozniosła się po okolicy i ludzie tłoczyli się przed blokiem. Wśród ekspertów kryminalistycznych byli Andrzej Szczerbakow i Igor Gawrylienko, którzy również opowiedzieli o tym, co widzieli. Posłuchajcie. Widziałem wiele w swoim życiu. Ludzi okaleczonych w wypadkach samochodowych, samobójców, utopionych, ale to, co zobaczyłem tego dnia, przerosło wszystko. Nie możecie sobie wyobrazić, co zobaczyłem w łazience po wejściu do tego mieszkania. Części ludzi zostały pocięte nie do rozpoznania. Zostały pocięte siekierą i piłą. Leżały w fioletowym płynie, którego pochodzenia nie potrafiliśmy wyjaśnić. Na początku myśleliśmy, że to formalina,
Taka jak do sekcji zwłok, ale pachniała zupełnie inaczej, trochę jak farba. Wyjmowałem części z wanny i wkładałem do plastikowych pojemników, gdy odkryłem kobiecy tors z brakującą klatką piersiową. Od razu zdałem sobie sprawę, czym garnki w kuchni i łazience mogły być wypełnione, czyli ludzkim mięsem, ale ugotowanym. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę miał takiego wyzwania. To dokładne słowa Szczerbakowa. Przyznam szczerze, że aż czuję tą obrzydliwą atmosferę i czuję ten smród. Jego partner, Gawrylienko, zapamiętał to tak. Posłuchajcie. Więc w lodówce było mielone mięso. Było mielone lub pokrojone na bardzo małe kawałki. Od razu podejrzewałem, że to ludzkie mięso. Kawałki smażonego mięsa na patelni również wydawały się bardzo podejrzane, zwłaszcza ze względu na zapach. Po prostu nie pachniało ani wieprzowiną, ani wołowiną. Byłem tego absolutnie pewien, że to było ludzkie ciało. Byłem tam, kiedy zobaczyłem szczątki. W misce dla psa były organy przepuszczone przez sito. Jak sami słyszycie, ta sprawa była naprawdę ciężka dla każdego. Zobaczyć coś takiego na własne oczy pozostawia ślad, wyprowadza z równowagi, niszczy. A tu jeszcze trzeba było pracować i mieć ostry umysł. Tu chyba nawet pamięć mięśni nie pomagała, ale trzeba było pracować dalej. Podjęto bardzo słuszną decyzję o sporządzeniu nagrania ze wszystkimi czynnościami, przede wszystkim dokumentujące wygląd mieszkania. Może jak ludzie odsapną, to będzie im łatwiej do tego wrócić, ale nie można było ochłonąć, zwłaszcza po tych okropnych zdjęciach biednych dzieci. Mogłoby się wydawać, że to ta rzeźnia była najgorsza, ale nie. Wizja tego, co te dzieci przechodziły zanim stały się mielonką, była jeszcze gorsza. Rozdzierało serca i duszę. Wewnątrz znaleziono również 82 części garderoby, zapewne należącej do ofiar rzeźnika. Ale to, co najważniejsze, o ile pamiętacie, to fakt, że w mieszkaniu znaleziono dziewczynkę siedzącą na kanapie, czekającą na ratunek. Muszę przyznać, że jak przygotowywałam ten odcinek, to ciągle wracałam do jednej myśli. Od momentu, kiedy do mieszkania weszła pierwsza sąsiadka do przyjazdu milicji, minęło zgodnie ze słowami świadków około 2 godziny. Ile czasu minęło od kiedy zaczęli dobijać się do mieszkania? Nie wiem. I teraz ta właśnie myśl wierci mi dziurę w głowie. Co ona sobie myślała? Czy jeszcze miała nadzieję, że ktoś ją uratuje? Jeśli tak, to czy wiedziała, ile czasu minęło? Czy dla niej to była wieczność? A może straciła jakiekolwiek nadzieje, bo przecież krzyczała, na pewno krzyczała nieraz i liczyła, że musi ktoś przyjść jej z pomocą. Przecież wokół mieszkało tylu ludzi. Jeśli straciła nadzieję, to w którym momencie? Ale kim była ta drobniutka duszyczka skulona na kanapie w tej krainie umarłych, schowana pod śmierdzącym kocem? Nie mogła się ruszać, mówić też nie bardzo mogła. Była przerażona, w szoku i wycieńczona. Zabrano ją natychmiast do szpitala, ale zanim wyjechała, na noszach udało się odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak się nazywasz? Jestem Ola Galcewa. Jakimś cudem dziewczynka nadal trzymała się życia. Trzeba było to wykorzystać, więc 25 października prokurator odwiedził Olę. Dziewczynka była przytomna, dlatego zadał jej kilka pytań. Odpowiedziała, że opowie wszystko. Złożyła zeznania, a jej słowa były jedynymi, poza późniejszymi zeznaniami Spiecівцева, niezbitymi dowodami w tej sprawie. Przytoczę je wam, bo ona najlepiej to wszystko opowie. 9 września 1996 roku zostałam przyjęta do szpitala na badanie żołądka. W szpitalu poznałam dwie dziewczyny, Nastię, nie pamiętam jej nazwiska, i Żenię. Czasami, gdy pogoda dopisywała, wychodziłyśmy razem. 24 września 1996 roku w ciągu dnia wyszłyśmy we trójkę ze szpitala i spacerowałyśmy po dziedzińcu ulicy. Niedaleko szpitala mijałyśmy sklep. Znajdowałyśmy się na parkingu z wieloma kioskami, gdy podeszła do nas starsza kobieta. Wyglądała na bardzo starą. Siwa, niska, chuda. Rozpoznałam ją. Poprosiła nas o pomoc. Powiedziała, że zamknęła drzwi do swojego mieszkania i nie mogła ich otworzyć. Poprosiła nas, żebyśmy pomogły jej je otworzyć. Zgodziłyśmy się.
Zaprowadziła nas do dziewięciopiętrowego budynku. Wyszłyśmy na dziewiąte piętro. Zapukała, a drzwi otworzył mężczyzna z dużym czarnym psem myśliwskim. Przestraszyłam się. Nastia i Żenia też się przestraszyły. Zaczęłyśmy pytać staruszkę, dlaczego to zrobiła, ale ona natychmiast weszła po cichu do mieszkania. Ten mężczyzna zaczął nas zaganiać do mieszkania. Wyszłyśmy, bo bałyśmy się jego i psa. W mieszkaniu nie było nikogo oprócz tej starszej kobiety i mężczyzny. Natychmiast zaprowadził nas trzy do pokoju, gdzie stała komoda i łóżko. Kazał wszystkim usiąść. Powiedział, że nie spał od 2 dni, dlatego był zły. Jak do tej pory dziewczyny, choć przerażone, nie podejrzewały, że stanie im się tak wielka krzywda. Olga była bardzo szczegółowa w swoim opisie. Kolejny cytat będzie bardzo ważny, ale miałam z nim olbrzymi problem. Analizowałam go kilkukrotnie i nadal nie mam pewności, czy dobrze to przetłumaczyłam, bo nie znalazłam w innych miejscach informacji, czy to, co zaraz wam przeczytam, to prawda. Mam teorię na ten temat, ale powiem wam później, o co mi chodzi i co o tym sądzę. No dobra, to posłuchajcie, co Olga mówiła o mężczyźnie z mieszkania. Miał na imię Andrzej. Wszystkie zaczęłyśmy go błagać, żeby nas puścił, ale on powiedział, że ktoś powinien zaraz przyjść i nas obejrzeć. Jeśli to nie będziemy my, pozwoli nam odejść. Kazał nam siedzieć cicho w pokoju. Wyszedł i wszedł z powrotem. Nastia zasugerowała, żebym uderzyła go butelką w głowę i uciekła. Butelka stała przy łóżku. Powiedziałam, że nie mogę, że się boję. Wtedy postanowiła sama go uderzyć. Wszedł Andrzej, nadal zły. Żenia ciągle go prosiła, żeby nas puścił. Powiedział, że da jej zastrzyk uspokajający. Przeniósł strzykawkę z żółtym płynem i wziął Żenię za rękę. Kazał jej nakłuć żyłę. Nastia uderzyła go butelką od tyłu, ale nie w głowę, tylko w ramię. Wyjął z kieszeni nóż i dźgnął Nastię w brzuch. Natychmiast usiadła i zaczęła mówić nie. Andrzej dźgnął ją jeszcze 3 razy w klatkę piersiową, a potem zaczął ją dusić. Staruszka weszła i zapytała, co robisz? Andrzej kazał jej odejść, bo i ona się doigra. Udusił ją i zostawił tam, gdzie leżała. Potem nakarmił nas zupą z mięsa, którą ugotowała staruszka. Nie wiem, skąd mieli to mięso i jakie ono było. Andrzej zostawił jej pieniądze za to, że nas przyprowadziła. Jak na razie wszystko zdaje się w miarę jasne, poza opcją, że Sasza przedstawił się jako Andrzej, ale miejscami w tłumaczeniu pojawia się zmiana płci osoby lub osób, które znajdowały się w pomieszczeniu. I tu przychodzimy do bardzo ciekawego fragmentu, który mnie zmylił właśnie, bo zgodnie ze słowami Olgi, albo przynajmniej transkryptem z jej słynnego zeznania, jakie złożyła na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią, oprócz niej, Saszy i jego matki, nikogo w domu nie było. Ale w kolejnym fragmencie wspomina jednak o kimś, kto również w mieszkaniu był. Posłuchajcie. W mieszkaniu była jeszcze jedna kobieta. Nazywała się Nadzieżda Mikołajewna albo po prostu Nikołajewna. Ani staruszka, ani kobieta nie mieszkały ani nie nocowały w tym mieszkaniu. Czasami staruszka, Andrzej zawsze. Mówił jej, kiedy ma przyjść. Kobieta przychodziła sama, ale nie potrafię powiedzieć ile razy. Była w zeszły piątek, 18 października. Sami widzicie więc, że jeśli Ola dobrze widziała i słyszała, a jej wersja była zgodna z prawdą, to siostra Saszy, Nadzieżda, również uczestniczyła w tym, co działo się w mieszkaniu. Później dziewczynka opowiedziała o strasznych rzeczach, bo cała ich męka trwała bardzo długo. Tego dnia, kiedy kolejny raz Nadia przyszła do mieszkania, Aleksandr obudził się rozdrażniony. Miał ochotę na amory i niestety tego dnia spała z nim Żenia. Olga siedziała w tamtym momencie na krześle przy stole w sypialni. Posłuchajcie. Rano Andrzej spał z Żenią na łóżku. Ja siedziałam na krześle. Kiedy Andrzej się obudził, zaczął gwałcić Żenię, a ona prosiła go, żeby tego nie robił. Później kazał mi się pieprzyć. Odmówiłam. Powiedział, że za karę zamknie mnie w łazience. Właściwie byłam tam bardzo często. Męki dziewczyn nie miały końca. Opis, jaki podała Ola, był przerażający i przede wszystkim bardzo szczegółowy.
jak już się częściowo przekonaliście. Zgodnie z jej słowami były karane za wszystko, niezależnie od tego, czy były winne, czy nie. W sumie to tak naprawdę Saszę ograniczała tylko i wyłącznie jego własna wyobraźnia i zachciewajka. Według Oli pewnego dnia zawieruszyła się gdzieś gazeta z programem telewizyjnym i Spiesivciew strasznie się zdenerwował. Jako że siedział ciągle w domu, to jego jedyną rozrywką było oglądanie telewizji, chociaż w sumie nie jedyną, bo główne hobby polegało na masowych morderstwach. No ale dobra, lubił telewizję i jak w każdym szanowanym domu lat 90. program telewizyjny musiał być, więc kiedy nagle magicznie zaginął, oskarżył dziewczyny o to, że go ukradły. Żenia bardziej zarzekała się, że to nie ona, za co została ukarana. Obydwie dostały lanie, ale to Żenia poniosła większe konsekwencje. Jedną z kar, jakie dziewczyny dostawały, albo w sumie tortur, było chodzenie w kółko bez końca po pokoju. Chodziły i chodziły, aż padały z wycieńczenia i zawrotów głowy. Tego dnia to Żenia otrzymała tą karę, a kiedy nie była już w stanie ustać, Sasza postanowił kontynuować mękę i głową leżącej dziewczyny zaczął walić o podłogę. Kiedy dziewczyna przestała się ruszać, przerzucił się na Olę. Zaczął ją kopać bez opamiętania, a później zamknął ją w łazience. Siedziała w niej chwilę skulona w kącie, aż nagle drzwi otworzyły się z hukiem, a w środku stanął Sasza. Dziewczyna była pewna, że zaraz zacznie się kolejna seria bicia, ale on ją zaskoczył. Zapytał bowiem, czy umie przeprowadzić resuscytację. Szybka ulga przerodziła się w wielki smutek, bo przecież tylko jedna osoba mogła potrzebować takiej interwencji. Ola rzuciła się na pomoc, ale po godzinie reanimacji okazało się, że Żenia zmarła już jakiś czas wcześniej. Ola widziała, że mózg koleżanki rozbryzgł się wokół, ale i tak robiła swoje, bo to dało jej trochę czasu, żeby odsunąć nieuniknioną śmierć. Została przecież sama na łasce potwora. To będzie straszne, co powiem, ale w sumie taka była brutalna prawda. Dopóki Żenia żyła, dzielił swoją uwagę na nie dwie, a teraz musiała przyjąć wszystko samotnie, więc musiał to być dla niej olbrzymi cios. Ola powiedziała, że Andrzej, czyli Sasza, w trakcie jak ona próbowała ogarnąć ciało koleżanki, stwierdził, że w sumie to lubił Żenię, co sama zdążyła zauważyć, bo częściej zaciągał ją do łóżka. Natomiast Ola była bardziej workiem do bicia i niewolnikiem dla niego. Powiedział, że będzie za nią tęsknił, a żeby cząstka jej duszy z nim została, nie pozwoli jej dotykać. Miała zostać tam na podłodze przez 3 dni. Otworzył tylko okno, żeby wietrzyć smród rozkładającego się ciała, ponieważ leżała koło kaloryfera. Można by pomyśleć, że śmierć jego faworyty trochę go otrzeźwiła czy spowolniła, ale nie. On od razu przerzucił się na Olę. Dziewczyna jeszcze nie ostygła, a on stał już nad ostatnią dziewczynką, sapiąc na nią obleśnie. Ale Ola, która przetrwała prawie miesiąc w niewoli, nabrała wprawy w odwlekaniu najgorszego. Postanowiła zaryzykować i poprosiła o pozwolenie na skorzystanie z ubikacji i na umycie się. Zawsze się zgadzał, bo zajęty był Żenią, ale teraz nie było nikogo innego i przeliczyła się. Ta prośba nie tylko spotkała się z odmową, ale i aktywowała Saszę, wyzwalając straszny wybuch. Rzucił się na nią. Pobił bardzo dotkliwie, a później zgwałcił jeszcze brutalniej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale to był chyba pierwszy raz, kiedy jej to zrobił. W ogóle jej pierwszy raz w życiu. Jakie to smutne. Ale to, co jej zrobił, było wyjątkowo okropne. Nie tylko ją wykorzystał seksualnie, ale zrobił to tak, że aż mnie zmroziło. Pamiętacie? Ola poprosiła o możliwość umycia się, więc Spiesivciew wziął wąż, taki jak ogrodowy, i nim ją zbezcześcił. A później powiedział, że przecież chciała się umyć i puścił wodę pod ciśnieniem. Ola powiedziała, że strasznie bolało i błagała, żeby przestał. Nie pamiętała, kiedy to się skończyło. Chyba zemdlała. Następne, co zapamiętała, to dzień, kiedy w mieszkaniu była matka Spiesivciewa i jego siostra. Ciało żeni leżało jeszcze na podłodze, więc uznała, że nie minęło 3 dni. Ale on zaczął instruować kobiety, jak mają pozbyć się dziewczyny i że wszystkie części mają być pochowane w jednym miejscu. Teraz wrócę do słów samej Oli. Ja opowiedziałam wam dzień odkrycia tego koszmaru tak jakby z zewnątrz, z drugiej strony drzwi.
Ale teraz posłuchajcie, co działo się w mieszkaniu tego dnia, kiedy świat dowiedział się o wrotach piekła przy prospekcie Pionierskim 53. Wczoraj ktoś głośno pukał do drzwi mieszkania. Andrzej najpierw zapytał, kto puka, a potem powiedział, że zaraz znajdzie klucz, ale ubrał się, założył buty i gdzieś pobiegł. Nie wiem gdzie ani jak uciekł z mieszkania. Leżałam w pokoju na podłodze i bałam się odezwać, bo myślałam, że przyjechała milicja. Andrzej powiedział, że jeśli przyjedzie milicja, to mnie od razu zabije. Staruszka i druga kobieta były ostatnio w mieszkaniu około tydzień temu, kiedy Andrzej zabił Żenię. Nigdy więcej ich nie widziałam. Zeznania Oli trwały kilka godzin, ale jej stan był tak ciężki, że dziewczyna musiała zrobić przerwę. Dokończyła swoją historię następnego dnia. Prokurator przyszedł do niej ponownie. Tym razem miał ze sobą kamerzystę. To właśnie wtedy powstała słynna kronika wideo. Opowiedziała wszystko jeszcze raz. Pokazano jej również zdjęcia nagich dziewcząt znalezionych w mieszkaniu Spiecівцева. Okazało się, że wszystkie zdjęcia pokazywały całkowicie nagą Olę i jej zamordowane przyjaciółki. Ola, mimo interwencji lekarzy, zmarła w szpitalu 27 października 1996 roku. Kruche ciało 15-latki nie wytrzymało tylu silnych obrażeń. Późniejsza sekcja zwłok była druzgocąca. Spiecівцев kilkakrotnie dźgnął Olę w brzuch w dniu, w którym ostatecznie odkryto ją u niego w mieszkaniu. Miała też liczne złamania, otarcia i siniaki, rany cięte i ślady po porażeniach prądem. Okazało się, że Spiecівцев wielokrotnie aplikował Oli silne wstrząsy elektryczne. Matko Boska, od razu przyszedł mi na myśl telefon Tuckera, to urządzenie do torturowania więźniów. Pielęgniarka, która się nią opiekowała, była w pobliżu w chwili jej śmierci. Lekarz próbujący ją ratować powiedział, choć nieoficjalnie, że w zasadzie to dobrze, że nie przeżyła. Obrażenia, z którymi trafiła do szpitala, były tak poważne, że normalne życie byłoby dla niej niemożliwe. Biedactwo. Jedyne, co daje choć trochę ukojenia i chcę w to wierzyć, to to, co powiedziała pielęgniarka, która opiekowała się Olą w ostatnich chwilach. Według kobiety Oleńka nie cierpiała. Po prostu zamknęła oczy, zasnęła i odeszła. Dokładnie powiedziała tak. Myślę, że chciała o wszystkim zapomnieć, przestać żyć w tym świecie, który przyniósł jej tyle cierpienia. Ale teraz śpi wiecznie i to dobrze. Nie sądzę, żeby mogła stłumić lub zapomnieć o tym, co musiała znieść. Walka o jej życie przyćmiła na chwilę to, co nie działo się w blasku fleszy, czyli pościg za Spiecівцевem i przygotowanie sprawy karnej. Olga Galcewa była jak dotąd jedynym świadkiem piekła, które Spiecівцев sam stworzył w swoim mieszkaniu. Ale on sam, jego matka i siostra z piekła rodem byli nadal na wolności. Tylko, że tu pojawił się problem, bo wiecie jak to było, a może nadal jest w skorumpowanym, nepotycznym i kolesiowskim świecie. Jak masz plecy, to masz farta, a one miały. Dawanie na prawo i na lewo przez Nadię plus praca dla znanego nowokuźnieckiego adwokata robiły swoje. I choć w tym momencie każdy wiedział, kogo szukają i kogo należy aresztować, jakoś chętnych nie było. Ale nie można było odwlekać tego w nieskończoność. A mam wrażenie, że momentem, w którym się przełamano i wzięto za robotę, a nie pierdolenie kotka za pomocą młotka, była informacja, która przyszła ze szpitala, że Ola Galcewa się poddała. To naprawdę zabolało. Zebrano się w kupę i rozesłano milicję na poszukiwania. Nie wiedziano, gdzie jest główny bohater, ale znano adresy przede wszystkim Nadii. Uznano również, że trzeba przypilnować główną scenę tego dramatu. Mieszkanie numer 357 nadal stało otwarte, choć prace kryminalistyczne się już zakończyły. Liczono na to, że może któraś będzie na tyle głupia, że wróci na chatę, ale nie, nikt się nie pojawił. To mieszkanie nadawało się już tylko do polania kwasem i potraktowania napalmem. Było tam więcej płynów ustrojowych niż w publicznym kiblu. Plus to, czego te ściany były świadkiem. Słuchajcie, nie wierzę w rzeczy paranormalne, ale tyle zła i cierpienia zostawia ślad. Nie sądzę, żeby w tym mieszkaniu ktoś mógł zamieszkać.
Podejmowano próby wprowadzenia go w obieg, ale z tego co udało mi się ustalić, to nie powiodły się. Mieszkanie stało głównie puste, bardzo długo, zaklejone jeszcze taśmą, którą zostawiła milicja. Czasem ktoś tam pomieszkiwał, ale bardzo krótko i rzadko. Podobno do dziś jest puste. Ale w tamtym momencie, po tym jak uprzątnięto je po całej akcji, liczono, że może jednak któraś do niego wróci. Choć w sumie wiedziano, że to mało prawdopodobne. Kiedy więc ustalono adres Nadii, kilka radiowozów pojechało do niej. I choć powiedziano A, nadal obawiano się powiedzieć B. Bo kiedy milicjanci stanęli pod drzwiami, świadkowie opowiadali, że było pełno wahania. Jednak jej macki musiały sięgać głęboko. Milicjanci po chwili zaczęli pukać do drzwi, co również było raczej niespotykane. Zazwyczaj, kiedy już miano nakaz aresztowania, wjeżdżało się z buta, a tu puk puk, jakby na wesele prosili. Każdy odetchnął z ulgą, że nikt nie otworzył. Dowódca uznał, że trzeba pojechać do sądu. Pewnie jest w robocie. Przy okazji matka Saszy, czyli Ludmiła, pracowała w tym samym sądzie, więc może uda się załatwić obydwie naraz. Zgodnie z tym, co powiedział jeden z funkcjonariuszy biorących udział w aresztowaniu, cała ekipa poszła do baru po drodze do sądu. Musieli walnąć parę głębszych, żeby nabrać odwagi. To naprawdę dużo mówi o tym, jak tam wszystko funkcjonowało. Za dupę i kasę można było mieć wszystko. Widocznie Nadia miała niezłe plecy, skoro aż tak się bali. A druga kwestia to nawet milicjanci na służbie walili gaz. Bez kitu, ja to nie wiem, jak ten kraj jeszcze nie implodował. Ale nic to. Trzeba było wykonać rozkaz, więc pojechano do sądu i przy wejściu zagadali strażnika. Gdzie Nadzieżda i Ludmiła pracują i czy są? Pierwsza odpowiedź brzmiała: trzecie piętro, pokój sekretarki. Druga odpowiedź: nie mam pojęcia. Strażnik stwierdził, że przyszedł do pracy dopiero godzinę wcześniej i nie widział kobiet, ani nie wchodził na ich piętro. Milicjanci chwiejnym krokiem poturlali się po schodach, a kiedy zobaczyli drzwi, to stwierdzili, że już nie mają wyjścia. Zapukali, ale nikt ich nie zaprosił do środka, ani nikt nie otworzył. Pukali dalej, zaczęli wzywać kobiety, ale znów nic. Z pokoju obok wyszedł jakiś pracownik, młody chłopak. Zapytał, o co chodzi, i wtedy dowódca wyciągnął nakaz aresztowania wystawiony na Nadię i jej matkę. Nie wiem, kim był ten chłopak, że uznał, że ma prawo ingerować, ale czytając nakaz był wyraźnie poirytowany i zachowywał się autorytarnie. Tu nie jestem pewna, ale z transkryptu z raportu czynności operacyjnych w sądzie zrozumiałam, że chłopak obruszył się i stwierdził, że oni nie mają tu władzy i w tym budynku tylko on może dokonać zatrzymania tych dwóch. Następnie kazał odejść milicjantom i poinformować swojego szefa, że ma czekać na wiadomość od niego. Totalne szaleństwo. Milicjanci w popłochu zawinęli się i poszli do tego samego baru na kolejnych kilka głębszych. Po powrocie na komisariat nie było wcale lepiej. Wszędzie był chaos, wszyscy biegali jak poparzeni, papiery latały. Szef był podobno wściekły i szybko się o tym przekonali, bo wyskoczył ze swojego biura i darł mordę, aż się zapowietrzył. Wyzywał od wszystkiego. Nie będę powtarzać, bo mnie YouTube zablokuje, bo wiązatka była ciasna jak szaliczek, który robiłam na lekcji techniki. No dobra, szef był wściekły, aż mu żyła na czole pulsowała, ale co się dziwić, jak mieli aresztować dwie kobiety, a oni nawalili się jak szpadle i wrócili bez babeczek. A stawka była wysoka, bo wszędzie trąbili o rzeźni przy Prospekcie Pionierskim i kto jest odpowiedzialny za śledztwo. Więc wstyd jak nie wiem co wyszedł. Plus nie było już mowy o zaskoczeniu kogokolwiek. Teraz one na pewno wiedziały, że są poszukiwane i się gdzieś zaszyły. Komisarz kazał im sobie odpuścić Ludmiłę i Nadię i odnaleźć Saszę. Tu sytuacja nie była taka prosta. On nigdzie nie pracował, nie miał znajomych oprócz matki i siostry, więc nie mieli nawet pojęcia, gdzie szukać. Przesłuchano wszystkich sąsiadów i padło pewne miejsce. Dworzec miejski. Kiedyś często tam bywał. Może i teraz się tam schował? Milicja pojechała tam, przekonana, że zaraz go zawiną, ale jak zwykle dupa. Nikt go nie widział od dawna. Wrócili do punktu wyjścia, ale jak zwykle z pomocą przyszedł przypadek. Bo oto 2 dni później
Na jednej z ulic zatrzymano typa, który próbował uprowadzić i zgwałcić bardzo młodą dziewczynę. Wylegitymowano go, ale jakimś cudem nie rozpoznano nazwiska. Jak to jest możliwe? Nie wiem, przecież trąbili o nim od kilku dni wszędzie. I nawet jeśli ktoś nie śledził tej sprawy jakoś bardzo, to musiał wiedzieć, o co podejrzewany jest Aleksandr Spiesivciew. Ale w końcu ktoś się żachnął. Kiedy wypełniano dokumenty z zatrzymania, ktoś jednak był na tyle przytomny, że jednak się kapnął i poinformowano przełożonego. Uf, seryjny morderca Spiesivciew został zatrzymany, ale sam Aleksandr był tylko połową sukcesu. Trzeba było jeszcze doprowadzić pozostałe podejrzane. Ale to za chwilę. W rzeczywistości sprawa Spiesivciewa zawierała niewiarygodnie wiele przypadków zaniedbań i bezczynności ze strony różnych służb. Przypomnijmy sobie, jak śledczy praktycznie przegrali sprawę Żeni Guselnikowej w 1991 roku. Wtedy Spiesivciew został wysłany do kliniki psychiatrycznej w Orle, gdzie spędził około roku i nie wiadomo do końca w jakich okolicznościach i dlaczego opuścił jej mury. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku. Gdyby nie ten błąd biurokratyczny, Spisivciew nie odebrałby życia tylu osobom, ale teraz nareszcie był zatrzymany. Nie podam wam okoliczności, w jakich zatrzymano kobiety. Tych wersji jest tak dużo i są tak sprzeczne, że nie udało mi się wysupłać z tego nic, co miałoby sens. Podobno same się zgłosiły, ale udało się je doprowadzić na komisariat, gdzie przebywał również Sasza. Praktycznie natychmiast po aresztowaniu Spiesivciewa rozpoczęły się przesłuchania każdego z członków grupy. Sasza był, jak można było się spodziewać, pierwszy. Wyobraźcie sobie teraz, że kilka dni temu staliście w mieszkaniu pełnym ludzkiego mięsa, organów i innych dowodów mówiących o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami. A teraz patrzycie na osobę odpowiedzialną za mękę Oli i innych, choć jeszcze nie wiedzieli w tym momencie, ile by ich było. Nie było nawet mowy o tym, żeby milicjanci mieli dla niego choć odrobinę empatii. Na dzień dobry na kopach poleciał do izolatki numer 25, w której w całkowitej ciemności przesiedział 24 godziny. 27 października na komisariat przyjechał prokurator i kazał go wypuścić. Na ten dzień zaplanowano eksperyment procesowy, czyli wizję lokalną. Wyciągnęli go i pojechali do mieszkania. Podobno był bardzo arogancki, kiedy wchodzili do środka. Czego? Nie wiem. Myślę, że był dumny z faktu, że przeraził tak wiele osób tym, co zrobił. A każdy przejaw podziwu, nawet jeśli jest strachem, dla takiej osoby jak Sasza, który szukał uznania, był jak woda na młyn. Szybko mina mu jednak zrzedła, kiedy zobaczył, że jego królestwo zostało zbezczeszczone i splądrowane. Przecież zabrano wiele rzeczy jako dowody, inne wywalono. Ale tu znowu brak zaskoczenia. Odwalono taką lipę na miejscu zbrodni, że prawie przeoczono jeden z najważniejszych dowodów, jakim później posłużono się podczas procesu, ponieważ wśród sterty śmieci czekających na wywalenie leżały notatki i dziennik Saszki, z których był tak dumny, że idiota, jakie zobaczył, sam je podniósł i chciał zabrać. I w sumie dzięki Bogu, bo inaczej dużo mniej byśmy wiedzieli o tym, co zrobił. Jak na razie wiemy, co działo się z Olą i jej towarzyszkami, ale o innych jeszcze wiedzieliśmy niewiele. Teraz miało się to zmienić. Żeby być dokładną, to zapiski z Piesivciewa składały się z jednego dziennika i wielu kartek formatu A4 zapełnionych różnymi bazgrołami i rysunkami. Zapisał imiona swoich ofiar, sposób ich zabójstwa, a także narysował ich genitalia. Prokurator poprosił, żeby odczytał te notatki. Naliczył 19 nazwisk. Spiesivciew, stojąc w mieszkaniu przed prokuratorem i milicjantami, przyznał się do 19 morderstw. Wstępnie powiedział, że różnie postępował. Czasem przytrzymywał swoje ofiary kilka tygodni, czasem umierały jeszcze tego samego dnia. A wszystko to mówił, jakby opowiadał o meczu, jaki oglądał dzień wcześniej. Głównie mówił o swoich ofiarach w rodzaju żeńskim, ale co ciekawe, biegły sądowy znalazł również szczątki chłopców i mężczyzny. Znaleziono również prywatny album ze zdjęciami i to rozwaliło system.
Było tam pełno zdjęć nagich, bardzo młodych dziewcząt, które ułożone były w erotycznych pozach. Świadomość, co one przeżyły i jak skończyły, była straszna. Wielu milicjantów ponownie zaliczyło okoliczne knajpy, żeby zalać się w trupa i nie myśleć o tym. Spędzili w mieszkaniu kilka godzin, a kiedy uznano, że już więcej niczego nie wskórają, wrócili do aresztu. Okej, trzeba przyznać, że sprawa była naprawdę poważna. To, co uważano za najgorsze, było tylko przedsionkiem do kolejnych potworności i zdawało się, że nie było temu końca. Należało wszystko jakoś posegregować i zacząć budować sprawę przeciw całej trójce. Ale zanim do tego doszło, przyszła wiadomość, że Nadia nie została o nic oskarżona. Owszem, zatrzymano ją i przesłuchano, ale podczas rozmowy ze śledczymi pozowała na przestraszoną i skrzywdzoną przez własną rodzinę kobietę, która nie potrafiła odmówić bratu i matce. Czy tak było rzeczywiście? Ciężko stwierdzić. Nie można jej odmówić tego, że doznała wielu krzywd w tym domu. Ale czy było do końca tak, jak powiedziała? Nie wiem, śmiem wątpić. Ale jej złota punia przysporzyła jej przyjaciół. Na najwyższych szczeblach dbano o nią, a koneksje w sądzie i prokuraturze też bardzo pomogły. Więc Nadia wyszła wolna, bez ani jednego zarzutu. Co innego było z Ludmiłą i Saszą. Oni obydwoje zostali oficjalnie aresztowani i należało ich również porządnie przesłuchać. Nie było co dalej zwlekać, ale nikt nie chciał po raz kolejny słuchać tych potworności. No cóż, ale jak mus to mus. Przeprowadzono wiele takich przesłuchań w różnych konfiguracjach, ale najciekawsze były te, podczas których siedzieli wspólnie i odpowiadali na pytania prokuratora. Powstało również słynne nagranie wideo z tych rozmów i dynamika podczas nich była niejednokrotnie zaskakująca, bo wielokrotnie Ludmiła zganiała winę na Saszę. To trochę kłóciło się z obrazem matki bezgranicznie i bezkrytycznie kochającej syna. Wstępnie postawiono jej już kilka zarzutów, między innymi oskarżono ją o rozczłonkowanie zwłok i przygotowanie ludzkiego mięsa na kotlety, zupy i pierogi. Karmiła nimi między innymi Olę Galcewą. Inne zarzuty tyczyły się rozczłonkowania ciał i pozbywania się ich w rzece Aba i zakopaniu kilku zwłok na okolicznym pustym placu. Tylko że ona nie miała zamiaru się do niczego przyznawać. Szła w zaparte i twierdziła, że nic nie wie. W myśl zasady im głośniej będę zaprzeczać, to na pewno mi uwierzą. Ale tam nie było opcji, żeby ktoś jej wierzył w cokolwiek. Szybko również stało się jasne, że Ludmiła nie ma żadnego wsparcia w synu. Spiesivciew kompletnie nie szanował matki, a nawet był wobec niej wrogo nastawiony. Lata nadskakiwania synusiowi nie sprawiły, że związał się z nią miłością i lojalnością, a tylko pogardą i roszczeniowością. Zresztą wspomniałam wam, że lata przyglądania się temu, jak ojciec traktował matkę i siostrę, upewniły go, że ona, ale i reszta kobiet nie są nic warte, chyba że mają służyć zaspokajaniu jego potrzeb. W trakcie przesłuchania wielokrotnie bardzo źle się do niej odzywał i nie zwracał się do niej ani per mamo, czy nawet po imieniu, tylko per jak do jakiegoś menela. Takiej się odpłacał za lata poświęceń i niańczenia. Pamiętacie, nawet rzucała kamieniami w okna prokuratora, żeby go ochronić, a on do niej jak do psa. Bosko. Ta kobieta była w stanie zrobić dla syna wszystko, a on jej kompletnie nie szanował. I to poważnie wszystko. Nie tylko utrzymywała trudnia, przynosiła mu jedzenie, sprzątała i prała, ale wabiła mu do domu jego ofiary, a później pozbywała się zwłok. No czacha mi dymi na samą myśl, że taka dynamika trwała wiele lat. Posłuchajcie fragmentu przesłuchania. Pani Ludmiło Spiesiwciewa. Proszę mnie uważnie posłuchać. Pani syn przyznał, że trzymał wszystkie 19 dziewcząt w waszym wspólnym mieszkaniu i przez tygodnie je tam powalał, gwałcił, a w końcu zabijał i zjadał. A pani, mieszkając w tym samym mieszkaniu z synem, twierdzi, że niczego pani nie zauważyła? Na co ona odparła: Nie, nie mam z tym nic wspólnego. Dam pani dobrą radę. Prokurator kontynuował, próbując spojrzeć Ludmile w oczy, bo nie chcę już słuchać twoich bajek. Uwierz mi, są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Twój syn się przyznał i nie jest jedyny.
Był jeszcze jeden świadek, który oskarżył cię podczas ostatniego przesłuchania. Nigdy nie zwabiłam dziewczyn do mieszkania. To wierutne kłamstwo, odpowiedziała Ludmiła. Na co Saszka bardzo serdecznie włączył się do rozmowy słowami. Nigdy nie zwabiałaś dziewczyn, mamo? Ciągłe zaprzeczenia nie pomagają. Czemu im nie powiesz, jak było naprawdę? Widać, że wiedzą wszystko. Pogarszasz sytuację. Daj spokój, jesteś głupsza niż myślałem. Takie spory trwały ciągle podczas przesłuchania. Nie wiem, jaki mieli śledczy cel w tym, że ciągnęli to tak długo. Może liczyli, że jakoś wpłyną na siebie wzajemnie i powiedzą coś więcej, bądź będą dopełniać swoje opowieści, ale dupa. Pewnie jakby nie siedzieli każdy w innym kącie pokoju, to by sobie dali po mordach. Ale prokurator kontynuował. Puścili im nawet nagranie z rozmowy z Olą. Nie wiem, może liczyli na to, że poczują jakieś wyrzuty sumienia, ale ja zupełnie nie wiem, jaki był w tym sens. Skoro ten zwyrol jarał się cierpieniem i miał to z pierwszej ręki, to co niby miałoby wskórać taśma z przerażoną, umierającą dziewczynką? Chyba tylko tyle, że pod stołem kuśka mu bryknęła. Najbardziej podczas przesłuchania dostało się Ludmile. To na niej skupił się prokurator i w sumie najbardziej obwiniał za wszystko, co działo się w mieszkaniu. Twierdził, że wychowała potwora i gdyby nie to, że przyprowadzała Spiesivciewowi te biedne dziewczyny, to on by ich nie mordował. Broń Boże, nie pomyślcie, że prokurator w ten sposób usprawiedliwiał postępowanie Saszy. I jego nienawidził równie mocno, ale fakt, że kobieta i do tego matka przyprowadzała te dzieci na rzeź, był nie do przyjęcia. Plus prokurator strasznie przeżył rozmowę z Olą i jej późniejszą śmierć. Sasza może i siedział niewzruszony, ale Ludmiła szybko pękła i błagała o litość. Płakała i lamentowała, błagała, żeby nie skazywali jej na śmierć. Miała czelność twierdzić, że ona to wszystko z miłości, ale sama nie robiła nic dziewczynkom. Tylko że później przerabiać je na kotlety, gulasz i pierogi to już spoko. Jakie to jest niesamowicie, jak wybiórcza jest ludzka moralność. Twierdziła, że robiła to w sumie w samoobronie, bo gdyby nie przyprowadzała im dziewczynek, to on by ją bił i Bóg jeden wie co jeszcze. Ale na słowa prokuratora, że nie musiała tam przecież chodzić i nic by jej nie groziło, odparła zdziwiona, że jak to? Że niby miałaby nie opiekować się Saszką? Jezu, naprawdę czacha mi dymi i jestem wykończona. Chyba przepłukam mózg kwasem po tym odcinku. Ludmiła była przekonana, że ona jest niewinna. Usprawiedliwiała się ciężkim życiem i opowiedziała o mężu. Posłuchajcie. Widzisz, mój mąż bił mnie tylko wtedy, gdy pił codziennie. Był dla nas bardzo niedobry, zwłaszcza kiedy nie dałam mu zarobionych pieniędzy, żeby mógł sobie kupić wódkę. Pewnego dnia, kiedy znów nie dostaliśmy pensji, krzyknął na mnie: Już odkładasz wszystkie pieniądze dla siebie i dzieci? Pomogę ci. Potem zerwał ubranie z mojej córki, która się do mnie kurczowo trzymała, i zgwałcił ją na moich oczach. Leżąc naga na ziemi przede mną, jej oczy patrzyły na mnie, szukając pomocy, ale nie mogłam jej pomóc. Kompletnie nie umniejszam ich traumy. Te słowa pokazały dobitnie, jaki horror przeżywali, zwłaszcza Nadia. Jednak nie ma żadnego usprawiedliwienia tego, co robili później. Takim wyznaniom nie było końca, aż 2 tygodnie później Ludmiła Spiesivciewa zgodziła się zawrzeć umowę z prokuraturą. Obiecała między innymi, że dokładnie pokaże, gdzie zakopała szczątki dzieci, jakie wynosiła z mieszkania. W zamian miała nie otrzymać kary śmierci. Teoretycznie przyznała się do winy, ale dalej wypierała się, że była winna. Trochę masło maślane, ale w jej skorumpowanym umyśle ona naprawdę uważała, że nie jest nic winna ani za nic odpowiedzialna. Zgodnie z umową, kilka dni później poszła razem z ekipą milicjantów i robotników na pusty plac nieopodal ich bloku i pokazała miejsce, gdzie zakopywała szczątki. Odnaleziono kilka małych kości i nic więcej. Spiesivciewa przyznała, że największe fragmenty wrzucała do rzeki, a te zostały już odnalezione. Ale powstawało pytanie, co z głowami, skoro odnaleziono tylko jedną? Przecież ofiar było co najmniej 19, więc gdzie pozostałe 17? Bo nie liczymy Oli, która zmarła w szpitalu. Ona początkowo nie chciała nic powiedzieć, ale w sumie nie było już czego ukrywać, więc wyznała,
że głowy otrzymywał pies i je zjadał. To, co zostało, wyrzucała w różnych miejscach, zazwyczaj do śmieci. Saszka zawsze powtarzał, żeby pozbywać się głów, bo bez nich nikt im niczego nie udowodni. Dziwna logika, zważywszy, że innych dowodów walało się mnóstwo, gdzie popadło. Ale okej, nie oceniam. Z Piesowcewą odprowadzono z powrotem do celi. Rozpoczęła się faza aktywna, czyli budowanie aktu oskarżenia i sprawy przeciwko Aleksandrowi. Podczas śledztwa biegli sądowi sporządzili swoje raporty, a śledczy przeglądali papiery i dokumenty, tworząc oficjalne zarzuty, które później miały zostać postawione Aleksandrowi. Czekał go długi proces. Trzeba było skatalogować wszystkie znalezione dowody, przeprowadzić wszystkie przesłuchania świadków, zidentyfikować części ciał ofiar i przeprowadzić badanie psychiatryczne. Nie było to proste zadanie, bo po pierwsze było tego dużo, a po drugie Sasza często nie chciał współpracować. Ale udało się i proces z Piesowciewa rozpoczął się rok później, w 1997 roku. Aleksandr siedział już od roku w izolatce, ale kiedy pojawił się w sądzie, nie wyglądał wcale źle. W sumie to wyglądał zdecydowanie lepiej niż podczas zatrzymania i pierwszego przesłuchania. Był uczesany i ogolony, a nad ustem miał poważnego wąsa. Jak na tamte czasy przez wiele kobiet uznany był za całkiem przystojnego. Dobra, wiem, zżyk, ale tak było. Pamiętacie, jak laski sikały po nogach za Ramirezem? Hybrystofilia to nie żarty. I tu też trafiło się kilka takich, co uznało Saszkę za niezłe ciacho. Ale nic to. Trzeba go było ponownie przesłuchać i sporządzić oficjalny i pełny protokół z niego. Kiedy go wprowadzono do pokoju, prokurator już czekał. Obok niego siedziała protokolantka z maszyną do pisania, a na biurku stał mikrofon. Na samym początku Sasza powiedział, że nie będzie odpowiadać na żadne pytania dotyczące jego matki. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z jej udziałem we wszystkim i o to należy pytać ją samą. Odciął się również od kwestii związanych z kulinarnymi aspektami tej sprawy. Owszem, przyznał, że zjadał to, co ugotowała, ale nie odniósł się co do samego gotowania. Później prokurator zapytał, czy jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania, na co Sasza rozdrażniony odpowiedział, że przecież już się do wszystkiego przyznał, że zamordował 19 osób, których imiona i rysunki umieścił w swoim dzienniku. Stwierdził również, że gdyby nie pęknięta rura, to byłoby ich znacznie więcej. Ogólnie zadawano sobie pytanie, czy te 19 imion to rzeczywiście wszystko? Zapewne widzieliście niektóre sensacyjne nagłówki, że mógł zabić nawet 90 osób, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Głównie przez to, że to nie on przyprowadzał swoje ofiary, bo przecież nie wychodził z domu. Taka ilość ludzi byłaby zdecydowanie bardziej zauważona przez sąsiadów, którzy owszem potwierdzili, że kręciło się tam sporo dzieciaków i nastolatków, ale nie aż 90 osób. Choć sam Spiesivciew przyznał, że wydaje mu się, że zanotował raczej wszystkie nazwiska, ale mógł pominąć kogoś, bo zazwyczaj był nawalony jak szpadel. To właśnie podczas tego oficjalnego przesłuchania Sasza jasno i wyraźnie powiedział, że jego misją było oczyszczanie ulic miasta. Posłuchajcie. W naszym mieście są setki prostytutek poniżej 10 roku życia. Wiesz, ile narkomanek włóczy się po naszych ulicach? Nie chciałem tego. Walczyłem z tym. Na każdym rogu można spotkać bezdomnych chłopców i dziewczęta, a oni myślą tylko o jednym. Winne jest okradanie ludzi i włóczęgostwo. W naszym kraju panuje przemoc i korupcja. Politycy tylko napełniają sobie kieszenie. Ilu ludzi ginie przez nich? Muszę przyznać, że choć nie wypierał się tego, co zrobił, nadal ostro podtrzymywał swoje wyjaśnienia i motywy. Nie mówię tego z podziwem, ale trzeba przyznać, że miał jaja. Przecież mógł okazać skruchę, cokolwiek, a on dalej swoje. Może to taki zbieg okoliczności, ale w tym aspekcie przypomina mi jednak trochę Ramireza. On też tak uzasadniał swoje postępowanie, że może jakbym tego dłużej słuchała, to i sama bym w to uwierzyła? Nie no, żartuję, ale wiecie o co mi chodzi. Miał wizję świata, w której to, co robił, było uzasadnione. Podobnie jak z Żenią Guselnikową. Nie wypierał się, że ją zabił, ale uważał, że nie jest odpowiedzialny za śmierć, bo to innych wina. Powalone, ale on w to ewidentnie wierzył.
Tylko jak do tego wszystkiego, co opowiadał, miały się ostatnie 3 ofiary? Przecież Ola, Żenia i Nastia nie były zwykłymi ulicznicami ani narkomankami. To były 3 grzeczne dziewczynki, które miały niesamowitego pecha. Ale na to Sasza miał również odpowiedź. Twierdził, że były u niego w domu tak długo, że narkotyki opuściły ich organizm. Czyli dla niego nie było opcji, że któraś z kobiet czy dziewczyn nie wpisywały się w jego wizję. Każda była plugawym pomiotem szatańskim, który trzeba wyplenić. Ale zostawmy to na razie, zajmijmy się faktami, a do analizy i motywów przejdziemy trochę później. Prokurator bardzo dążył do tego, żeby w jak najdrobniejszych szczegółach opowiedział o swoich 3 ostatnich ofiarach. Już wam wspomniałam, że los Oli bardzo leżał mu na sercu. W sumie to sobie właśnie uświadomiłam, że nie powiedziałam, jak owy prokurator się nazywał. Wybaczcie, naprawię ten błąd. Nazywał się Aleksandr Skurydin. Pytał więc znowu o okoliczności, w jakich dziewczynki trafiły do niewoli. Sasza dalej zaznaczał, że nie będzie odpowiadał na pytania związane z udziałem jego matki, ale potwierdził jej wersję, że Ludmiła spotkała je pod kioskiem, gdzie dziewczynki chciały kupić baterię i poprosiła je, żeby jej pomogły wrócić do mieszkania. Zeznał również, że dużo swoich ofiar poznał na dworcu kolejowym, gdzie wiedział, że pałęta się dużo bezdomnych i niezaopiekowanych dzieciaków. Stwierdził, że nie miał jasnego typu. Po prostu jak któraś mu się spodobała, to zabierał ją do domu. W tym miejscu przyznał się, że nie tylko matka sprowadzała mu ofiary, on również czynnie brał udział w łowach. Rzadko opuszczał mieszkanie, ale jednak. Upierał się również, że zabierał do domu same dziewczyny, bo nie był gejem, którymi gardził. Twierdził, że gdyby zabił jakiegoś, to zapisałby jego imię. Ale z drugiej strony, podczas innych przesłuchań opowiedział o 6 chłopcach, których pociął jak sito. Pamiętacie? Było to w poprzednim odcinku. Dlatego ludzie zakładają, że ofiar było zdecydowanie więcej, bo tak jak powiedział, rzeczywiście w dzienniku były tylko imiona dziewczyn. Prokurator Skurydyn był nieustępliwy i ciągle wracał do ostatniej trójki. To właśnie z tych zeznań dowiadujemy się najwięcej o tym, co stało się z dziewczynkami. Zaraz po tym, jak weszły do mieszkania, pies Saszy ugryzł jedną z nich, co wprawiło dziewczynki w stan paniki. Krzyczały i płakały, ale nie otrzymały żadnej pomocy, tylko krzyk i obelgi. A kiedy nie chciały współpracować, Aleksandr zaczął je bić i zamknął je w łazience. Na pytanie, czy nie bał się, że ktoś usłyszy ich krzyki, odpowiedział, że nie, bo okna były pozamykane, a sąsiedzi byli już wytresowani, żeby mu nie przeszkadzać. Żeby je całkowicie sobie podporządkować, wpuszczał do łazienki psa. Boże, jak te dziewczyny musiały się bać. On je gryzł, jak to Sasza stwierdził, bo lubił, ale nie zadawało ran na tyle niebezpiecznych, że zagrażało to ich życiu. Kiedy były już cicho, otworzył drzwi i je wypuścił. Nie opatrzył ich ran, tylko same zawijały je papierem toaletowym, żeby nie krwawiły. Później, jak stwierdził, przystąpił do tresowania, czyli bił je co chwilę i mówił, co mają robić. A jak coś mu się nie spodobało, to bił dalej. Powiedział, że używał pięści, a kiedy ręka zaczęła go już boleć, to wziął kij, którego używał do bicia psa. Zgodnie z jego słowami dziewczynki większość czasu były zamykane w łazience. Wypuszczane były tylko wtedy, kiedy jego matka albo siostra musiały się wykąpać. Po kilku dniach, kiedy już zapanowała jakaś rutyna, zabrał się za kolejne czynności, czyli za gwałty. Powiedział, że dziewczynki były dziewicami i musiał nauczyć je tego, co lubił najbardziej. Przyznał również, że skupił swoją uwagę na Żeni, bo najbardziej mu się podobała. Tym samym potwierdził słowa Oli, która również tak zeznała. W swoim zgniłym umyśle twierdził, że one lubiły to, co z nimi robił, bo przecież każda kobieta była stworzona, żeby mu służyć, a on był taki boski, że na pewno musiały być zadowolone. Bardzo dziwne, zważywszy, że miał tak niską samoocenę, a tu wierzył, że z niego jakiś Chuck Norris albo inny nadczłowiek. Muszę go zacytować, bo bym nie uwierzyła, gdybym sama tego nie przeczytała. Słuchajcie. Jestem głęboko przekonany, że dobrze się bawiły. Szybko te suki nauczyły się wszystkiego. Skorydyn kontynuował, choć bardzo ciężko było mu wysiedzieć w spokoju. Później powiedział, że kiedy Spiesivciew wypowiedział te słowa, chciał się na niego rzucić i rozwalić mu ten głupi ryj, ale musiał słuchać dalej.
Sasza stwierdził, że nie jarał go młody wiek ofiar jako taki. Nie uważał się za PDF-a, ale uważał, że to, że były takie młode, dawał mu większą władzę nad nimi i ogólnie bardzo był podniecony tym, że miał je trzy naraz. Ten fragment będzie ciężki. Posłuchajcie. Czy dziewczynki naprawdę wiedziały od początku, że umrą? Wiedziały o tym od pierwszej minuty. Powtarzałem im bez przerwy, że powinny być dla mnie miłe, jeśli nie chcą cierpieć długo. Mówiłem im też, że będą musiały znosić ból, jeśli będę nieszczęśliwy. Jedna z nich wydawała się być najsłabsza. Chciałem ją włożyć do wanny przed innymi dziewczynami i przeciąć jej gardło. Ale najlepsze było to, gdy jedna z dziewczyn chciała wyjść z wanny. Wszystkie były w łazience. Kiedy próbowała wspiąć się na krawędź wanny, trzymałem ją za rękę i to prawdopodobnie ją trochę powstrzymywało. Straciła równowagę. Upadła i wylądowała głową w dół na kafelkach w podłodze przed wanną. Kiedy próbowała wstać, strasznie krzyczała. Mówiłem jej, żeby tego nie robiła, ale kiedy spojrzałem na jej nogi, zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie złamała jedną z nich. Wtedy dziewczyny ją naprawiły. Zajęło im to trochę czasu, ale przywiązały jej miotłę do nogi. Już nie krzyczała tak głośno. Bawiliśmy się w łazience jeszcze trochę, ale ja byłem pijany i trochę zdezorientowany. Słuchanie jego opowieści było torturą samą w sobie. Niby wszyscy wiedzieli już, co tam zaszło, ale odkrywanie kolejnych warstw tego syfu to był jakiś inny wymiar. Ale nie było rady, trzeba było to przetrwać. Dlatego Sasza opowiadał dalej. Powiedział, że dziewczynki z dnia na dzień były dla niego coraz milsze. Wiedziały, że inaczej źle się to dla nich skończy. Anastazja, dziewczyna ze złamaną nogą, umarła jako pierwsza. Aleksandr stwierdził, że przestała go kochać, bo ciągle płakała i nie chciała się mu oddawać. Dlatego pewnego dnia powiedział, że dziś będzie zabójcza impreza, jak to nazwał. Kazał Nasty usiąść na brzegu wanny i oznajmił, że zoperuje jej nogę, żeby ją naprawić. Dziewczyna płakała i błagała o litość. Obiecywała, że będzie grzeczna, że noga już mniej jej dokucza i niedługo będzie mogła znowu go kochać. Ale Sasza już postanowił. Kazał Oli i Żeni przytrzymać koleżankę, a sam pojawił się w łazience z wielkim nożem rzeźnickim. Nie powiedział, co tak naprawdę chciał jej zrobić, ale ona tak wrzeszczała, że nawet kojące słowa koleżanek nie pomagały. Wtedy Spiesivciew poderżnął jej gardło i odciął głowę, bo tak się darła, że nie mógł już jej słuchać. Potem, jak sam stwierdził, nastała cisza, co mu bardzo odpowiadało. Pozostałe dwie dziewczynki były w takim szoku, że nie wydawały z siebie żadnego dźwięku, tylko skulone siedziały w kącie. Później wyszedł z łazienki i zostawił je tam z ciałem Anastazji, a żeby nie przyszło im do głowy nic głupiego, to wpuścił do środka psa, który je gryzł, jak krzyczały. Więc było cicho. Zmęczył się i chciał pójść spać, ale był cały we krwi, więc poszedł z powrotem do łazienki i się wykąpał. Później czyściutki poszedł spać. Czujecie to? Masakra. Dobra, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale zeznania z Piesivciewa różnią się od tych, jakie złożyła Ola. Dziewczyna powiedziała, że z progu zaprowadził je do łazienki. Nastia zobaczyła butelki i chciała ogłuszyć z Piesivciewa, ale chybiła, co ją kosztowało życie. Tą wersję potwierdził sam Sasza w pierwszym przesłuchaniu. Dlaczego więc teraz odpowiedział to zupełnie inaczej? Ciężko stwierdzić. Jak było też w sumie też jest trudno określić, choć dwie wersje przeciw jednej, no sami ocencie. Jego zeznania zakończono w tym momencie i kontynuowano następnego dnia. Spiesivciew powiedział, że jego pies, który siedział zamknięty z dziewczynami w łazience, podjadał ciało Anastazji, co wkurzyło Saszę, bo twierdził, że pozwalał psu na takie akcje, ale tylko pod jego okiem. Wiecie, dyscyplina ma być. Samowolka nie wchodziła w grę, więc pobił psa kijem. Ja jebie, ludzie, wiem, że robię ten materiał na własną prośbę i tak mocno wpadłam w tę króliczą norę, ale czuję się tak chora, jak wam to opowiadam. Normalnie czuję ten metaliczny smród śmierci i to przerażenie. Aż mam ucisk w klatce piersiowej. Nie wiem, kto jeszcze wytrzymał tak długo, ale tym, co są nadal ze mną, wielkie dzięki i sorry za traumę.
W tym miejscu Sasza przyznał, że zmusił dziewczyny do rozczłonkowania Nasti, a następnie dał matce mięso do gotowania. Później karmił nimi dziewczynki. Sam jadł również ze smakiem i karmił nią psa. Tu również Sasza podał zupełnie inną wersję, w jakich okolicznościach zmarła druga z dziewczyn, czyli Żenia. Zgodnie z jego słowami, dziewczynki nie chciały brać udziału w tej rzeźni i ciągle wymiotowały. To go denerwowało, więc poszczuł je psem. Ale z jakiegoś powodu pies się wściekł i rzucił się Żeni do gardła. Zanim Spiesivciew zdołał go odgonić, minęła chwila. Dziewczynka leżała bez ruchu na ziemi, a Aleksandr ukarał psa, kopiąc go bardzo mocno. Później w złości zaczął kopać również Żenię, która nie reagowała. Ola błagała, żeby ją zostawił. Dlatego też dostała w twarz z pięści. Sasza był zły i zostawił ich wszystkich w łazience. Wrócił po jakimś czasie, żeby się umyć i kazał Oli zająć się Żenią, która nie oddychała. Wtedy Ola próbowała reanimować koleżankę, ale nie było już czego ratować. Żenia nie żyła od jakiegoś czasu. Sasza był naprawdę wściekły, bo tylko on mógł decydować, kiedy i jak jego zabawka zginie. Poszedł spać, a kiedy wstał, rozebrał się do naga i poszedł do Oli. Uznał, że czas na nią i że na pewno będzie szczęśliwa, że teraz nią się zajmie. Ale nie spodobał mu się widok w łazience. Jedne zwłoki częściowo rozczłonkowane, drugie na ziemi. Wszędzie krew, a Ola skulona w kącie, przerażona i cichutka. Odechciało mu się amorów. Aleksander postanowił wyjść na spacer, żeby trochę ochłonąć i zaczerpnąć świeżego powietrza, bo już nieźle waliło w chałupie. Kiedy wrócił, natychmiast zabrał się za Olę. Wyciągnął ją z łazienki na kanapę i brutalnie zgwałcił ją wężem ogrodowym, potwierdzając wersję dziewczynki. Później sam zabrał się za robotę, ale ona coraz głośniej krzyczała. Próbował ją uspokoić, ale ona w końcu sama straciła przytomność, a z jej ust zaczęła lecieć krew. Prawdopodobnie z powodu uszkodzeń, jakich doznała podczas gwałtu wężem i wlewaniu w nią wody pod ciśnieniem. W międzyczasie pojawiła się Ludmiła i zabrała się za gotowanie mięsa z Anastazji. Podała chyba zupę. Ola, która się ocknęła, miała zjeść z nimi i nie wiedziała, co jej podano. Ale Sasza uznał to za dobry pomysł i po kilku kęsach oznajmił jej, że wciąga właśnie zupę z Anastazji. Dziewczynka zwymiotowała wszystko i płakała okrutnie. Wiecie co, nie wiem, czy którakolwiek ze spraw, jakie opowiadałam, była aż tak pojebana poważnie. Opowiadał to tak, jakby to był zwykły niedzielny obiadek. Ot tak sobie siedzieliśmy, jedliśmy mięsko z dziewczynki, którą zamordowałem, a co? Ale jej męka nie miała już trwać długo. Za 2 dni wszystko miało się skończyć i przyjść wybawienie. Choć nie wiem, czy można to tak nazwać, ale jakby nie patrzeć, jej męka dobiegła końca. Ola sama czuła, że koniec jest bliski, choć nie wiedziała, w jaki sposób ostatnia scena dramatu się rozegra. Sasza przyznał, że podjął decyzję o pozbyciu się dziewczynki, ponieważ wpadła w odrętwienie. Nie reagowała zupełnie na nic. Nie bała się, nie płakała, tylko siedziała i patrzyła w przestrzeń. To go wkurzało. Więc w dniu, kiedy zapukano do jego drzwi, jeszcze nie wiedząc, że to był kres wszystkiego, zamierzał się jej pozbyć. Ola siedziała na kanapie, a on podszedł i złapał ją za ręce. Chciał zaprowadzić dziewczynkę do łazienki i dobić ją, ale ona jakimś cudem heroicznym zrywem kopnęła go z całych sił, aż poleciał na drugi koniec pokoju. Wstał, wściekły jak osa i rzucił się na Olę. W ręce błysnął nóż. To wtedy zadał jej kilka ran w brzuch, przypieczętowując jej los. Może gdyby tego nie zrobił, jednak przeżyłaby? No właśnie, co by było gdyby? Tego się już nie dowiemy, bo Oleńka umarła zaledwie 2 dni później. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Walenie w drzwi, chaos, ucieczka, pościg, aresztowanie i wracamy do pokoju przesłuchań, w którym potwór dokonał swojej spowiedzi. Nastawiano się na ciężki proces. A jaki on był? O tym w kolejnym odcinku, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Kochani, wybaczcie mi tą traumę. Wiem, że było bardzo ciężko, bardzo trudno. Mi też się bardzo trudno pracowało nad tym konkretnym odcinkiem, bo te fragmenty, kiedy cytuję słowa konkretnych osób, były bardzo trudne dla mnie, ciężkie, naprawdę.
Wielokrotnie musiałam przerywać, zwłaszcza kiedy Ola opowiadała i musiałam nagrywać od nowa, bo mi głos drżał. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę więcej znowu odkrył przed wami tajemnic na temat sprawy Aleksandra Spiesiewiciewa, jego matki oraz siostry, i jego strasznych czynów oraz jego ofiar. Kochani, w trzecim odcinku zajmiemy się troszeczkę bardziej kwestiami związanymi z jego motywami, z jego wyjaśnieniami, z tym, co działo się i się działo w jego głowie, i z kilkoma sprawami, o których jeszcze nie wspomniałam. Nie wiem, jak długi będzie ostatni odcinek, zobaczymy. No ale zapraszam Was już serdecznie na niego. Będzie oczywiście za tydzień, a później, tak jak wspominałam poprzednio, zmontujemy z tego cały jeden długaśny odcinek, który będzie można sobie również posłuchać. A teraz zmykam. Dziękuję bardzo. Przypominam oczywiście jeszcze szybciutko, żeby zasubskrybować mój kanał, polubić, podbić, jeżeli się da, skomentować, udostępnić wszystko, co się da, żeby mi pomóc rozwijać ten kanał. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają od bardzo dawna, bo jest to naprawdę bardzo tęga grupa. Również dziękuję moi kochani na Spotify'u, którzy mnie wspieracie, subskrybując dodatkowo mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. Niedługo postaram się wrzucić Wam kolejny odcinek tylko i wyłącznie dla Was, który będzie do odsłuchania, więc zwracajcie uwagę, zerkajcie, czy coś się pojawiło. A teraz ja uciekam. Dzięki. Pa!